Po co zakopywać buraki pod pomidorami? Tajemnice hodowcy pomidorów. Buraki i pomidory? Sąsiedztwo jest możliwe nie tylko na grządce ogrodowej czy na talerzu. Wiadomo, że pomidory w ogrodzie dobrze dogadują się z roślinami okopowymi, w tym burakami. Te dwa ulubione warzywa można również wykorzystać do przygotowania wielu pysznych dań, od zup po sałatki. Ale teraz wcale nie o to chodzi. Co wszyscy wiemy o burakach? W rzeczywistości dużo. Prawie wszystko jest z powodzeniem uprawiane i wykorzystywane w kuchni domowej. Uważam, że jest to bardzo zdrowe warzywo, które powinno znaleźć się w każdym ogródku warzywnym. Ale buraki są cenne nie tylko same w sobie. Jeszcze pomagają nam w uprawie innych roślin. Po pierwsze, buraki bardzo gwałtownie reagują na ilość boru w glebie, a jeśli boru jest za mało, to słabo rosną i mogą nawet zachorować. Liście stają się mniejsze, kwitnienie opóźnione, pąki wierzchołkowe hamują wzrost. Bor jest ważnym pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego rozwoju roślin. Wpływa pozytywnie na przemianę materii, wspomaga produkcję chlorofilu, pomaga korzeniom oddychać. Konsekwencje głodu borowego są najbardziej widoczne u młodych roślin przy suchej pogodzie. Wszystkie nawozy do buraków zwykle zawierają przyzwoity procent boru wraz z innymi minerałami śladowymi. Dlatego można je wykorzystać na przykład do dokarmiania pomidorów w okresie kwitnienia, kiedy rośliny pomidora również potrzebują boru. A wszystkie resztki z uprawy buraków, na przykład małe rośliny, które wyrywamy podczas przesadzania nasadzeń, botwinę, wierzchołki z liśćmi, czyli wszystko to, czego nie wykorzystujemy w kuchni, można również umieścić w pomidorowym ogródku, zakopując je, stają się dodatkowym dobrym źródłem boru. Po drugie, nie wszystkie buraki stają się soczyste i słodkie i jest na to wytłumaczenie. Wraz z obecnością boru w glebie buraki silnie reagują na zakwaszenie gleby, na której są uprawiane, ale nie wszyscy wiedzą, jaka jest kwasowość gleby na ich terenie. Kwaśna gleba może poważnie zaszkodzić roślinom. Można oczywiście kupić paski pH w sklepie, ale również dobrze możemy wykorzystać młode sadzonki buraków jako wskaźnik kwasowości gleby, co oznacza, że możemy ją również skorygować. Jak to działa? Czerwone liście na roślinie oznaczają, że gleba jest wystarczająco kwaśna. Liście są czerwone nie na całej powierzchni, ale tylko wzdłuż żył, gleba jest lekko kwaśna. A jeżeli liście są zielone z czerwonymi ogonkami, gleba jest raczej obojętna, co jest potrzebne do uprawy głównych roślin. Aby zmniejszyć kwasowość gleby, należy ją wapnować. Nawiasem mówiąc, humus jest dobrym buforem do przywracania kwasowości. Rośliny takie jak pomidory, a także fasola, groch, ogórki, dynie, marchew, pietruszka, brukiew i seler nie rosną na wapnowanej glebie. Dlatego kredę, mąkę dolomitową lub wapno gaszone pod nimi należy wprowadzać do ziemi przynajmniej rok wcześniej.